Dzień dobry, witam w Sozopolu. Jest to miejscowość w Bułgarii, na południe od lotniska w Burgas. Wszyscy zazwyczaj jadą wyżej, gdzie słoneczny brzeg, złote piaski. Jednak ja wybrałam to miejsce, bo to też jest podobno popularny kurort, ale nie jest tak zatłuczony. Jest początek czerwca i naprawdę jak wczoraj wyszłam jeszcze na miasto w nocy, to coś tam się działo, ale nie za dużo. Dużo knajp było jeszcze zamkniętych i widziałam, że dopiero od 8 czerwca jest tutaj wysoki sezon i wtedy ceny hoteli zwłaszcza się zwiększają. Więc warto skorzystać z pogody i z uroku w Bułgarii na początku czerwca i zobaczyć, czy ma coś więcej do zaoferowania niż tylko wodę i piasek. Nocuję w małym hotelu Ema Hotel, który jest z takim oto widokiem. Dotarliśmy do miejscowości Sinemorec. Myślałam, że będzie takie miasteczko z lokalnym jedzeniem, z lokalnym klimatem, ale niby jest trochę turystycznie, a turystów nie ma. Restauracje są pozamykane. Zobaczymy, czy coś uda się zjeść. Jedna z nielicznych czynnych restauracji. To jest ujście rzeki Weleka oraz plaża, która dzieli się na dwie części, bo tutaj rzeka zakręca i wpada do Morza Czarnego. A 7 km dalej jest plaża Silistar. Co prawda nie ma tutaj hoteli wokół, ale jest miejsce do kempingu i ta plaża jest taka, widać, już bardziej cywilizowana, są jakieś parasolki, tam miejsca do leżenia, ale jest dalej dosyć spokojnie. Coś tu można wypożyczyć, ale jeszcze nie wiem co. Zaraz prawdę nam powie Google Translate. Cóż to jest? Strefa płatności, parasol, 5 lewa, salon 5 lewa, namiot. Namiot? Sprawdźmy lokalne przysmaki w supermarkecie w Sozopolu. Ser szopski. Znowu ser szopski. Wino bułgarskie. Jakieś tam 12 zł na nasze. Ja bym chętnie tej rakii spróbowała, ale nie znam się, nie wiem, którą kupić. Nawet rozczytać się nie mogę. Nawet sobie mogę zrobić trening w sklepie. Yeah! Ja to sobie tak lubię, pochodzić w innym państwie po sklepach, zobaczyć co mają ciekawego i regionalnego, innego. Do wody. A tam jest wyspa Świętego Jana i Piotra, które tworzą niezamieszkany rezerwat przyrody. No fajna miejscówka, ale ktoś zaczął budować i nie skończył. Jaka ładna kicia. No jak się wraca, pa. Pełno tu lata kotów. I też się źle nie mają, ludzie o nie dbają. Restauracja Doctors. Z takim widokiem. Będę próbować raki, to jest jakaś tradycyjna. Szczerze mówiąc nie wiem, z czym pan powiedział, że jest najlepsza. To jest chyba typ brandy, tak? Jeżeli chodzi o alkohol. No tak, mocne, przyznam. Próbujemy teraz drugiej, ona jest brzoskwiniowa. Ładny zapach.
Chyba ta moja jest pierwsza, ta lepsza. Wczoraj już mi się rozładowała bateria i nie zdążyłam powiedzieć, że kolacja naprawdę mi smakowała. Były to grillowane warzywa, ale dla mnie idealne po prostu na wieczór. To miasto naprawdę, przyznam, że mnie zaskoczyło. Położone jest na wzgórzach i ma swój klimat. Zobaczcie. Charakterystyczna, urokliwa zabudowa Sozopolu powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Jednak miasto jest dużo starsze. Założyli je w VII wieku przed naszą erą Grecy z Miletu. Prosperowało jako pośrednik pomiędzy światem greckim a miejscowymi Trakami. Kolejna destynacja, jesteśmy w Nesebarze. Za mną piękny hotel Marietta. To jest taki dosyć mordor hotelowy wszędzie. Wybrałam to miejsce ze względu na to, że w starym mieście nie można zaparkować, dlatego tak naprawdę nocujemy w nowym Nesebarze. Ale z jedzeniem tutaj nie zamierzam ryzykować. Sprawdźmy, co poleci TripAdvisor. Nesebar był kiedyś niedostępną twierdzą, a jego początki sięgają V wieku przed naszą erą. Najciekawsze zabytki to wszystko to, co pozostało z czasów starożytnych. Mury miasta, ruiny bazyliki, wyroby ceramiczne i pamiątki jeszcze z czasów Greków, cerkwie, kościoły oraz pięknie zachowana zabudowa mieszkalna. I no dobra sałatka, wiesz co, ja tutaj mam do wyboru zawsze albo warzywa, albo sałatkę. Nesebar, podobno perła Morza Czarnego. No, miasto też ma swój klimat, ale trochę mniej mi się podoba od Sozopolu. Jest tutaj zdecydowanie więcej ludzi i każdy mnie nagrywa, jak widzi sławną blogerkę. W Nesebarze jest naprawdę dużo miejsc, gdzie możecie dobrze zjeść i co dziwne, mają wszystkie pozytywne opinie na TripAdvisorze. Jednak my wczoraj po 22 chcieliśmy coś zjeść, się napić i wszystko tutaj już w większości było zamknięte. Więc to miasto tak naprawdę wieczorami nie żyje. Wcześniej byliśmy w Słonecznym Brzegu, na tej głównej promenadzie, ale tam też w niedzielę wieczorem nie za bardzo się coś działo. Wszędzie serwują podobną kuchnię tak naprawdę, typową bułgarską. Ryby, mięso i szopskie sałatki. Na miejsce, które jest przede mną, trafiliśmy wczoraj. Jest to jedna chyba z takich większych restauracji w centrum starego Nesebaru. Wszystkie inne są wokół wybrzeża i są naprawdę podobne. A tutaj zobaczcie, że jest trochę inny klimat. Widzisz, pan kelner pytał, czy ja kręcę o historii, tutaj coś opowiadam. No a tak naprawdę o historii sobie możecie przeczytać na Wikipedii. Ja pokazuję, jakie jest prawdziwe życie, co tutaj można robić ciekawego. Restauracja Donno. Bardzo dobre wegetariańskie risotto i podobno ryba. Polecam. No dobra, tego nie rozumiem. Dlaczego tu jest tyle sklepów z futrami? Kto kupuje z wyjazdu, z urlopu futra? Już pomijam kwestię etyczną, którą są zbulwersowane oczywiście. Już się nie dziwię, dlaczego pisali w przewodnikach, że droga tutaj jest słaba na szczyt, ale jakaś jest, tylko dosyć kamienista i teraz poza nami nie ma tutaj żadnych turystów, oprócz pana z domkiem kempingowym, z samochodem, który sobie tutaj, nie wiem, mieszka, żyje. Bardzo fajne miejsce, żeby odpocząć od tych wszystkich kurortów. Tam na ten domek biały niestety się nie dojdzie, bo jest brama i siatka, ale można wejść obok i mieć również świetne widoki. Jest tutaj dosyć stromo, więc trzeba uważać. Co, warto po tych dziurach było jechać? Warto. No proszę, ile tutaj jest koników. Dlatego tyle kup. Ale kto tutaj wypuszcza te konie na końcu świata?
wjazd do słynnego Złotego Brzegu. Mi wystarczyło tak naprawdę 10 minut, jak przejeżdżaliśmy przez to miasto, zobaczyć te betonowe hotele. No, spodziewałam się gorszego PRL-u, jednak wszystkie krzykliwe kolory, pomarańczowy, tutaj zielony, żółty, niebieski. Każdy budynek jest inny i jest naprawdę chaotyczne to miejsce. Nie wiem, jak tutaj ludzie mogą przyjeżdżać i spędzać tydzień leżąc, nic nie robiąc, bo tutaj po prostu jest brzydko. Nie wrócę tutaj nigdy. Ale samochód to ładnie pobrudziliśmy podczas tej wycieczki na przylądek Eminem. Trzeba ją umyć. Padać zaczęło dopiero jak wyjeżdżamy. Jest! Sukces! Można zobaczyć w 3 dni coś więcej niż tylko kurorty? Oczywiście, że można. Trzeba tylko chcieć, więc Was zachęcam również do tego, aby odkryć fajną stronę Bułgarii, bo naprawdę na weekend dobrze tutaj przyjechać, chociaż na dłużej na pewno nie wrócę. Pa, pa, Bułgaria!